No i witajcie po małej przerwie. Niestety to była jedna z tych nieplanowanych, a wszystko to przez ostatnią falę banów, która niestety losowo dotknęła również ten kanał. I jakimś cudem po miesięcznej walce udało się wszystko przywrócić, a to wszystko możliwe było tylko dzięki pomocy Arexa, któremu już tak oficjalnie mega dziękuję. No więc co, wracamy i w dalszym ciągu odkrywamy odmęty gry Metin 2. A jeżeli ta seria Ci się podoba, nie zapomnij o łapce pod filmem. Temat życia w grze Metin 2 jest bardzo tajemniczy. Do dnia dzisiejszego zagadką pozostaje funkcjonalność niektórych bonusów, a działanie wielu z nich, mimo że mamy już 2024 rok, nadal jest mylona. Porozmawiajmy sobie dziś o faktach i nieznanych ciekawostkach związanych z pojęciem HP w Metin 2. Materiał został zrealizowany wspólnie z Agieroczalnym. Link do jego kanału znajdziesz w opisie. Punkty życia są nieodłącznym elementem tej gry. Można nawet rzec, że najważniejszym. Niezależnie od ekwipunku, jaki posiadamy, czy systemów, które rozwinęliśmy, jeżeli zabraknie nam punktów życia, na nie znam wszelkie dodatki, bo gleba murowana. Niezależnie czy gramy na globalu, czy na privach, utarło się, że jak najszybciej powinniśmy boostować ten bonus i zagwarantować sobie komfort w jego przywracaniu w trakcie starć z mobami, bossami czy innymi graczami. A sposobów, jak tego dokonać, jest bardzo wiele, ale które z nich są najbardziej efektywne i skrywają tajemnice nieznane do dzisiaj? Bonus Max PZ to jeden z najbardziej pospolitych, a jednocześnie najważniejszych bonusów w całej grze, występujący w większości systemów oraz typów itemów. Spotkamy go na przykład w żądle lub w bransoletce z białego złota jako bonus wbudowany, którego wartość wzrasta wraz z poziomem przedmiotu, jednak najczęstszym jego przeznaczeniem jest możliwość występowania w bonusach 1.5, gdzie wejść może jako bonus o wartości plus 500, plus 1000, plus 1500 lub 2000 dodatkowego PZ-a. W dawnych czasach, gdy Metin przechodził swoje najlepsze lata, wśród bonusów PZ znaleźć mogliśmy zupełnie inne wartości. Wybonować lub dropnąć mogliśmy item z bonusem plus 200, plus 400 lub plus 800 PZ-a. Ten, kto grał w dawnych latach, ten doskonale pamięta, że podstawowym zestawem na początkowych etapach była srebrna bransoletka lub białko oraz wyposażone buty oraz naszyjnik w jeden z tych bonusów, a najlepiej w ten maksymalny, czyli plus 800 PZ. W roku 2009 nie dało się go mieć więcej, chyba że graliśmy na metin2.us, czyli serwerze amerykańskim, który oferował max PZ o wartości 2000. Historia Metina US jest bardzo ciekawa. Był to serwer należący do firmy Z8 Games, który często mylony był z Globalem, ale nigdy Globalem nie był, przynajmniej nie takim, jakiego znaliśmy. Był to serwer działający na podobnej zasadzie co Metin 2 SG, czyli na oficjalnej licencji. Był to priv, jednak legalny. Cieszył się on naprawdę dużym zainteresowaniem, także wśród Polaków i był świetną alternatywą dla Metina polskiego, który w tamtych latach przechodził dużą falę botów, która utrudniała codzienną rozgrywkę. I jak to większość tych historii związanych z Metinem, ta również nie kończy się happy endem. W roku 2013 serwer amerykański przyszedł fuzję z Metin 2 SG, a właścicielem projektu stała się firma Tech Interactive, czyli właściciele serwera singapurskiego. Był to zatem oficjalny koniec serwera metin2.us. Czas zająć się drugim wyborem, który przychodzi na myśl po wybudowaniu bonusu Max PZ. Jest to procent obrażeń dodanych do PZ-a. W przypadku posiadania go w ekwipunku w dużej ilości miał on bardzo dużą moc. Potrafił on nadrobić nasze braki w odpornościach, a często w kryzysowych momentach ratował na ostatnią chwilę. Świetnym przykładem tutaj jest V3, które opiera się na odporności na ogień, jednak spokojnie na słabym lub średnim ekwipunku możemy nadrobić braki odporności właśnie tym bonusem. A zasada działania jest prosta. W momencie zadawania obrażeń część wartości wraca do nas w postaci HP. Jednak bonus ten nie działa tak dosłownie, jak brzmi jego opis, a nadal czasami dalej jest to tak interpretowane. Rzeczywiście, zadając określoną wartość DMG, procent tego hita wróci do nas w postaci HP, jednak ilość procentu bonusu, jaką posiadamy w EQ, oznacza jednocześnie szansę, jaką mamy na to, że bonus ten zadziała. Zadając 1000 obrażeń i mając bonus 10% obrażeń dodanych do PZ-a, nasza postać otrzyma 100 PZ-a, ale tylko w przypadku, gdy trafimy w 10%. Analogicznie jest w przypadku posiadania znacznie większej ilości tego procentu w EQ. Wielką zaletą tego bonusu jest to, że nie jest wymagana śmierć przeciwnika, aby został on aktywowany. Trafiając w procent, HP przywróci nam się niezależnie od tego, czy pokonaliśmy przeciwnika, czy też nie. Na globalu Metin 2 istnieje szereg przedmiotów i systemów, w których możemy posiadać ten bonus. W itemach 1.5 są to zbroje, bransolety oraz rękawice i maksymalnie możemy posiadać go 10%. Dodatkowo mamy szansę wymiksowania go w wartości 10% w kostiumie, posiada go smoczy jadeit w systemie alchemii i tam możemy go mieć 16% oraz na koniec pozostał system zwierząt domowych i umiejętność, która pozwoli nam zyskać 8%. Maksymalizując go możemy posiadać aż 64% obrażeń dodanych do PZ-a. W tej sytuacji posiadamy 64% szansy na to, że 64% zadanego DMG trafi w postaci punktów życia do naszego paska HP. Ciekawostką, o której mało kto wie, jest to, że istnieje jego animacja. W przypadku, gdy bonus zostanie aktywowany, a my trafimy w procent, który przywróci nam HP, w stronę postaci leci taki mało widoczny czerwony pasek.
Wielką zaletą i głównym atrybutem surów WP jest czarowane ostrze, które posiada bonus przywracający HP po zadaniu obrażeń. Złodziej życia działa na podobnej zasadzie co bonus procent obrażeń dodanych do budżeta, jednak w tym przypadku nie mamy procentu szans na aktywowanie bonusu, a dosłownie każdy hit przywraca nam określony procent życia. Czarowane ostrze na poziomie P przywraca 12% zadanych obrażeń. I teraz sami widzicie, że połączenie obu tych rzeczy jest przepotężne i sprawia, że Surov OP jest w stanie sobie radzić na paru lokacjach do przodu w porównaniu z innymi profesjami. Dodajmy sobie do tego bliźniaczy dość bonus, jakim jest szansa na odzyskanie Peżeta. Efektywność działania ma zupełnie inną, jednak opiera się on na podobnym mechanizmie. Co jest mocno zaskakujące i nie każdemu znane, jak twierdzi Wiki Metin 2, istnieją na nim dodatkowe obostrzenia. Niezależnie od tego, jaki procent posiadamy, szansa na efektywne trafienie w bonus zawsze wynosić będzie około 10%. A zasada działania jest następująca. Posiadamy około 10% szans na to, że dany procent bonusu przywróci nam dany procent paska życia. A przekładając to już na liczby i zakładając, że posiadamy 20% bonusu i 10 KHP, mając w EQ 20% szansy na odzyskanie Peżeta, posiadamy wtedy 10% szansy na to, że po zabiciu potwora zregeneruje nam się od razu 2000 Peżeta. I już na pierwszy rzut oka widać, że posiadanie wielu procent tego bonusu w EQ może się przydać, jednak nigdy nie będzie to aż tak efektywne jak poprzednio omawiany bonus. Przede wszystkim ze względu na ograniczenia. Najważniejszy, czyli szansa na trafienie w bonus oraz to, że występuje on w znacznie mniejszej ilości przedmiotów i systemów niż procent do Peżeta. Spotkamy go jako wbudowany bonus w wybonitowej i granatowej bransoletce, nasienniku kryształu dusz, dwóch typach zbroi od 105 do 115 levela, w cyjanitowych zbrojach oraz w jadeicie w systemie alchemii. A sumując ze sobą wszystkie elementy ekwipunku, maksymalnie moglibyśmy posiadać 43% tego bonusu w EQ. Czyli w tej sytuacji mielibyśmy około 10% szans na to, że 43% paska życia zostanie od razu zregenerowane. Ze względu na swoją specyfikę, bonus ten efektywny będzie jedynie w starciu z mobami. Działa on tylko i wyłącznie w przypadku śmierci przeciwnika. Jeżeli stoimy na spocie pełnym potworów, mamy wtedy znacznie większą szansę, że trafimy w 10% i część HP zostanie przywrócone. Inaczej sprawa ma się, gdy próbujemy rozwalić Metina lub bossa. Wtedy bonus ten nie ma żadnej efektywności. A nawiązując jeszcze do aspektu animacji, w przypadku tego bonusu również gdy przyjrzymy się bliżej, jesteśmy w stanie takową zauważyć. No i wisienka na torcie, bonus przez tak wielu niedoceniany i traktowany jako ten niepotrzebny. Najczęściej pomijany w przypadku bonowania nasiennika lub hełmu i zastępowany innymi przydatniejszymi bonusami. Ale czy słusznie? Specyfika tego bonusu jest, no dziwna. Pochylając się trochę nad nim, kompletnie nie rozumiem zamysłu twórców. Znaczy, ma to ogólnie sens w grze, jaką jest Metin. Mamy pasek HP, który posiada tempo regeneracji, którą to możemy przyspieszyć, ale zabić go takimi ograniczeniami? Regenerację HP możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to działanie bonusu w ruchu, a druga, o której nie każdy wie, jest to działanie bonusu podczas poruszania się. Dla jednej, jak i drugiej zaprojektowany został osobny algorytm, który poniekąd zabija ten bonus. W przypadku bez ruchu bonus działa najefektywniej, korzystamy z niego w pełni jego możliwości. Za ilość zregenerowanych punktów odpowiada wzór, w którym punkty życia mnożymy przez procent posiadanej regeneracji, dodatkowo mnożymy przez 0,05 i dodajemy na końcu 15. Zupełnie inaczej sprawa ma się w przypadku, gdy postać nasza się porusza. Wtedy wzór różni się ostatnim mnożnikiem i zamiast 0,05 wynosi on 0,01. Podstawiając pod to losowe liczby, gołym okiem widać ten ogromny spadek efektywności. No i ciekaw jestem, co wy na ten temat sądzicie. Skąd taki podział? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to ograniczenie regeneracji spowodowane trybem PvP. Po prostu, żeby gracz nie dalej regenerować się dalej gdzieś od gracza, którego bije. Ale z drugiej strony, jakby wejść w to głębiej, to PvP nigdy nie jest związane z bezruchem. I tak właśnie wyglądają rozkminy na ten temat. Gdzie nie próbujesz dotrzeć, to zawsze dochodzisz do ślepej uliczki, która ci uświadamia, że to nie ma sensu. Z tych dodatkowych jeszcze atrybutów, co raczej jest to oczywiste, ale trzeba o tym wspomnieć, w momencie gdy nasza postać jest otruta lub krwawi, regeneracja zostaje wstrzymana od momentu ustąpienia negatywnych efektów. No i na tym temat regeneracji możemy zamknąć, bo wnioski jakie napływają są proste. Bonus w grze jest niemal bezużyteczny. Zaczynając od zmulenia go, co już wam wykazałem, rozpoczynając tym samym dyskusję na ten temat, ale również dzięki specyfice otrucia, które na wyższych etapach gry towarzyszy graczom niemal zawsze podczas bicia bossów, metinów czy expienia. Dzięki temu regeneracja zostaje całkowicie wyłączona z jakiejkolwiek efektywności. Mordeczki, niedawno mieliśmy Sylwestra i dokładam jeszcze od siebie dla was na ten nowy rok, żeby wam tego HP na spotach nigdy nie brakowało. My się widzimy niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!